Witam serdecznie. Dzisiaj zaprezentujemy Wam nowe Porsche Cayenne. I zacznijmy od tego słowa nowe, bo patrząc na ten samochód z przodu albo z profilu, szczerze mówiąc, można dostrzec co najwyżej detale świadczące o tym, że samochód przeszedł facelifting. Jeśli spojrzymy na ten samochód od tyłu, to wtedy tak, widzimy. To jest nowa generacja i to ładna nowa generacja. Tak naprawdę zmian nie brakuje, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i do tego zaraz wrócimy, ale zmieniły się też wymiary. Samochód jest o ponad 6 cm dłuższy, o ponad 4 szerszy, o centymetr bardziej taki przesadzisty, niższy, ale tego i tak nie widać. No przecież nikt nie będzie biegał za samochodem z metrówką. Rozstaw osi się nie zmienił, ale tego też bez metrówki nie dostrzeżemy. Jedno jednak trzeba przyznać Porsche, że samochód, choć zmienił się w bardzo niewielkim stopniu, jeśli chodzi o detale, bo tutaj nie ma rewolucji stylistycznej, prawdopodobnie w przypadku tego modelu nigdy nie będzie, to jednak trzecia, najnowsza generacja Porsche Cayenne jest o wiele ładniejsza od drugiej i o niebo ładniejsza od pierwszej. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Wróćmy teraz do tych szczegółów. W myśl zasady nie zmienia się zwycięskiego składu, Porsche postawiło na dobrze nam znaną stylistykę zwaną Porsche Design DNA. Przednie wloty powietrza powiększono, co ma wskazywać na poprawione osiągi. Kształt przednich reflektorów zmienił się bardzo delikatnie. Ledwie można to zauważyć. Dolna krawędź jest teraz prostsza, co ponoć optycznie poszerza samochód. Z tyłu, jak zresztą wspomniałem, zmieniło się o wiele więcej. Tylne lampy są teraz podobne do tych z Panamery, czy też modelu 911. Nowego Cayenne zbudowano na platformie MLB Evo, na jej krótszej wersji. Na dłuższej bazują takie auto jak Audi Q7 czy Bentley Bentayga, ale Cayenne jest urodzony pod taką gwiazdą, że musi być bardziej zwarte. Wraz z nową platformą przyszły nowe gadżety i tak mamy adaptacyjne amortyzatory, mamy zaawansowane trzykomorowe pneumatyczne zawieszenie, mamy aktywne stabilizatory działające na napięciu 48 V, czy też tylna skrętna oś. To oczywiście nie koniec wszystkich zalet nowej platformy, ale jedną z nich jeszcze warto podkreślić, mianowicie korzyść wagowa. Można powiedzieć, że trzecia generacja Cayenne zmieniła ligę, ponieważ dotychczas najlżejsza wersja Cayenne ważyła 2040 kg, teraz zeszło poniżej 2 ton, 1985 kg. Taka jest właśnie waga bazowej wersji trzeciej generacji Cayenne. 65 kg w dół. To jakby dojechać gdzieś z teściową, wysadzić ją i hej, dużo lżej, prawda? Oczywiście nasz samochód jest doładowany pokaźną dawką dodatkowego wyposażenia i o wadze poniżej 2 ton możemy sobie tylko pomarzyć. Spójrzcie zresztą do dowodu. Zanim przejdziemy do środka, jeszcze dwie ciekawostki na zewnątrz. Pierwsza z nich to reflektory LEDowe. Reflektory są oczywiście w standardzie, ale za 10 000 złotych możemy dokupić matrycowe LEDy z Porsche Dynamic Light Assist. Ciekawostką to nie jest cena, tylko fakt, że są w nich zainstalowane aż 84 diody, które mają możliwość zmiany natężenia światła, a więc są w stanie wycinać poszczególne samochody ze swojego pola rażenia w bardzo precyzyjny sposób. Ostatnio zresztą testowaliśmy podobne rozwiązanie w najnowszym Audi A8. Dodatkową ciekawostką związaną z reflektorami jest to, że mają one dodatkowe mocowanie od spodu, już nie są tutaj montowane na klik, co sprawia, że nie będzie je tak łatwo ukraść. Druga ciekawostka to koła. Cayenne zaczerpnęło od 911 i pewnie całej rzeszy innych sportowych samochodów pomysł na to, żeby przednie opony były w innym rozmiarze niż tylne. Efekt? Z przodu mamy 275/40 R21, a z tyłu 305/35, oczywiście znów R21, a więc tylna opona jest o całe 3 cm szersza. Po zajęciu miejsca w środku widzimy duże zmiany. W środku Cayenne zmienił się niewątpliwie w sposób, którego nie da się nie zauważyć. I to są
naprawdę dobre zmiany. Oczywiście poznajemy styl, widzieliśmy to już w Panamerze i podobnie jak w Panamerze można by było ponarzekać na to, że tu, gdzie najczęściej dotykamy akurat, mamy całkiem sporo wykończenia typu Piano Black, a więc sporo tych śladów po palcach może z czasem tu zostawać i na to można by było ponarzekać i to już by był chyba koniec zarazem narzekania, bo popatrzcie, narzekaliśmy też w Panamerze na to, że tymi nawiewami sterujemy dotykowo, elektronicznie, tutaj mamy mechaniczne sterowanie i o to chodzi, tak ma być. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to zegary, właściwie ich połączenie analogowego, centralnego zegara i zegarów wirtualnych, a więc troszkę konserwatywnego podejścia, troszkę nowoczesności i w ten sposób też mamy niby klasyczny układ, ale jednak dla każdego coś miłego. I popatrzcie jeszcze na jeden detal, jak Porsche dba o tradycję. Nawet jeśli ta tradycja ma zaledwie 15 lat, bo mniej więcej 15 lat temu pojawiła się pierwsza generacja Cayenne. Otóż w pierwszej generacji mieliśmy takie oto uchwyty i w trzeciej one się wciąż uchowały. Oczywiście po stronie pasażera wszystko jest jasne. Kiedy jedziemy po wertepach, to taki uchwyt przydaje się, aby pasażer mógł utrzymać równowagę. Natomiast kierowca ma kierownicy. Po co kierowcy ten uchwyt? Tak do końca, szczerze mówiąc, nie wiem. Jeśli ktoś używa na co dzień Cayenne i bardzo często jeździ w teren i widzi sens w tym, to proszę dać w komentarzach, bo ja za bardzo celu tego nie ogarniam. No chyba że dla symetrii, żeby nie psuć tutaj pięknego układu całości. No to wtedy pasowałoby też tutaj dać kierownicę, prawda? Też tak było symetrycznie. O tak. No dobrze, dość wyzłośliwiania się. Zajrzyjmy teraz do schowków. Mamy tu taki ogromny schowek, popielniczkę. Oprócz tego mamy oczywiście dwa potężne uchwyty na kubki. W środku pod podłokietnikiem widzimy mnóstwo naprawdę miejsca, widzimy wyjście USB 2. Natomiast zwróćcie uwagę, że tutaj na dnie nie mamy niestety indukcyjnego ładowania telefonu komórkowego, tu na zewnątrz zresztą też nie, więc tego elementu mi trochę brakuje. Podłokietnika nie regulujemy niestety na wysokość, być może dlatego, że i tak jest wysoko, ale możemy go w ten sposób przesunąć przód, tył. Przed pasażerem widzimy całkiem spory schowek, oczywiście pięknie wykończony, co jest w zupełności zrozumiałe i naturalne przy tego typu samochodzie. No i po prawej stronie widzimy naprawdę spore kieszenie w drzwiach, więc od strony praktycznej, no może nie jest to minivan z milionem schowków, ale te podstawowe rzeczy, które chcemy mieć pod ręką mieć będziemy. Jeśli chodzi o poziom wykończenia, no to cóż, już poprzednia generacja raczej nie pozostawiała wiele do życzenia. W tej nowej, no to nie wiem, czy macanie nie będzie przypadkiem stratą czasu. Oczywiście skóra, oczywiście, że jest wszystko super zmontowane, oczywiście, że możemy tam sobie szarpać dużo uchwyty, ale nic z tego nie wyniknie. Podobnie jak a jednak coś tutaj zaczyna mi skrzypieć, a więc dobrze, że zacząłem tą procedurę swoją testową. No cóż, znalazłem jeden plastik, który skrzypi. Poza tym, gdzie by to jeszcze szarpnąć? O tak zrobię. To jest to samo miejsce. No to może gdzieś w okolicach kierownicy i... No dobra, nie pozwólmy jednemu plastikowi, o dokładnie w tym miejscu, widzę to miejsce, to on, popsuć nam całego wrażenia z wykończenia tego samochodu, bo dopóki nie zacząłem szarpać, nie wiedziałem o jego istnieniu i wszystko mi się naprawdę bardzo podobało. Już poprzednia generacja Cayenne dawała naprawdę sporo miejsca w środku, ta nowa, tak jak powiedziałem, odrobinę urosła, więc może być tylko lepiej, prawda? I tak rzeczywiście jest. Nad głową mam tutaj prawie 3 palce wolnej przestrzeni, mimo że mamy tu okno dachowe, które zabiera kilka ładnych centymetrów na wysokość, mimo to miejsca nie brakuje. Kierownicę regulujemy oczywiście elektrycznie, zakres regulacji bardzo duży, ale jeszcze więcej ustawień i możliwości mamy oczywiście tu w fotelach. Popatrzcie, nawet te wszystkie przyciski są całkiem ładnie wykończone, co nie jest oczywiste w różnych bardzo drogich samochodach, chociaż
W tych innych samochodach, kiedy zaczynamy manipulować, a czasem nawet ledwo dotykamy, jeszcze nie dotykamy, zbliżamy palec do przycisku, to na ekranie pokazuje nam, co dokładnie za chwilę będziemy regulować, a jeśli już naciskamy, to na pewno widzimy, która część jest regulowana. Tu niestety tego nie ma, a więc musimy wymacać któryś z tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 przycisków. Każdy z nich ma kilka możliwości. Mamy tu ponad 10 różnych opcji, może pod 20 nawet. I to tego wszystkiego trzeba się nauczyć na pamięć. Ale możliwości są, nie ma co narzekać. Wydłużenie siedziska, szerokość siedziska, szerokość oparcia, oczywiście regulacja góra-dół, oczywiście regulacja pochylenia kąta oparcia, jak również odcinek lędźwiowy w każdej osi. Także myślę, że każdy tutaj odpowiednio się odnajdzie i usiądzie zgodnie ze sztuką. Zwróćcie uwagę, że mamy tu zintegrowane zagłówki, a więc z punktu widzenia dwumetrowca no, można by było to podnieść odrobinę wyżej. Z drugiej strony dobra wiadomość jest taka, że mamy tu ładnie, zresztą nawet wykończoną regulację wysokości punktu mocowania pasa. O, jak tu mało miejsca! Pamiętacie zapewne druga generacja Cayenne, nasz test dwumetrowca i właśnie taki początek pokazania ilości miejsca na tylnej kanapie. Oczywiście chodziło o to, że ta kanapa jest regulowana i możemy jej pozycję przestawiać w bardzo szerokim zakresie. Oczywiście w trzeciej generacji jest dokładnie tak samo dobrze, a więc po odsunięciu kanapy do tyłu mamy tu bardzo dużo miejsca, nawet jeszcze kilka centymetrów przestrzeni do fotela ustawionego pod dwumetrowca. Przede mną dosyć twarda skorupa, więc dobrze, że tych parę centymetrów tutaj mamy. I to jeszcze nie koniec, bo dodatkowo możemy tym ładnie zresztą wykończonym uchwytem dodatkowo odblokować oparcie i zablokować go w raz, dwa, trzy, cztery, pięciu pozycjach. Dobranoc. A tak poważnie, to jest naprawdę super, komfortowo i w ogóle. Oprócz tego popatrzcie, jaka duża jest różnica pomiędzy wysokością zagłówka po lewej stronie i po prawej stronie. Właściwie tak, jak się odwrócimy, to odwrotnie. W każdym razie tu jest zakres regulacji potężny. Pokażę. O, dół. Raz, dwa, trzy. Mało który samochód daje aż tyle. Przesiadam się na prawą stronę. Po drodze mam do pokonania tunel środkowy, nie za wysoki na szczęście, dosyć szeroki, a właściwie to już na tyle szeroki, że można na nim trzymać nogi, więc jakby wcale nie przeszkadzał. Mamy tu nawiewy, mamy tu wyjście 12 V, jak również wyjście USB do ładowania telefonów. A tutaj, co my tu mamy? Jakby tego nie popsuć jeszcze. O, proszę bardzo. Mamy tu taki oto, no to chyba popielniczka jest po prostu. Rzadko kiedy w samochodach są popielniczki, to ostatnio, ale tu akurat jest. To jeszcze. Mamy tu podłokietnik, wielki, miękki, komfortowy, miejsca na kubeczki. Mamy też możliwość takiego odblokowania środkowej części oparcia kanapy i przewożenia dłuższych przedmiotów. Jak widać, o wszystkim tu pomyślano. Do tego warto wspomnieć o takich oto schowkach. Raz, dwa, plus całkiem pojemne i praktyczne kieszenie w drzwiach. Podsumowując, biorąc pod uwagę jeszcze, chyba o tym nie powiedziałem, że nad głową miejsca mam naprawdę pod dostatkiem, mimo że tutaj wciąż sięga ta potężna panorama, no to jak z przodu, tak i z tyłu narzekać nie ma na co. A to jeszcze nie koniec dobrych wiadomości. Jeśli długość samochodu wzrosła, jak wspomniałem, a rozstaw osi nie, to musiał się zwiększyć co najmniej jeden zwis. I tak też się stało. Tylny zwis jest trochę większy, co może delikatnie przeszkadzać w terenie, ale na pewno nie będzie nikomu przeszkadzać podczas przewożenia różnych bagaży. Otóż bagażnik w nowym Cayenne jest większy od tego z poprzedniej generacji o 100 litrów i teraz mierzy 770 litrów pojemności. Szczerze powiedziawszy, tak okiem tego do końca nie widać.
być może Niemcy wzięli pod uwagę maksymalnie przesuniętą do przodu kanapę. Specjalnie tutaj dla Was pokazujemy, jaka jest różnica, patrząc z perspektywy bagażnika, więc być może tam trzeba szukać tych dodatkowych litrów. Być może wzięli pod uwagę też to, że pod podłogą, zresztą świetnie wykończoną i solidną podłogą, mamy tu też całkiem sporo miejsca. Natomiast zwróćcie uwagę, brakuje tu koła dojazdowego, mamy tylko zestaw naprawczy, chociaż nie twierdzę, że nie da się tego dokupić. Szczerze mówiąc, tego nie sprawdziłem, ale przypuszczam, że w przypadku SUV-a raczej powinno to być możliwe. Zwróćcie uwagę, powiedziałem o bardzo solidnym wykończeniu. Popatrzcie, jak to wszystko jest dobrze spasowane i szczelne. Ta podłoga rzucona z tej wysokości wcale nie będzie trzaskała, ponieważ powietrze, które znajduje się pod nią, wychodząc, wyhamuje ten właśnie proces upadku. Widzieliście, jak w szafce kuchennej, a to dlatego, że to wszystko jest naprawdę dobrze spasowane i szczelne. Jeśli chodzi o szczegóły, to mamy tu jeszcze siateczkę, można tu wrzucić parę drobiazgów, tu niewidoczny dla kamery jeszcze, a teraz widoczny, to jest wyjście 12 V. Tu jest schowek, który nam do niczego się nie przyda, a tu jest przycisk, który się może przydać i to bardzo, a mianowicie wykorzystajmy tą pneumatykę i na przykład obniżmy wysokość załadunku. Popatrzcie, to jest ruch na tyle szybki, że chyba w kamerze będzie to też widać. Teraz muszę uważać, czy nie uderzę się głową o właśnie, dobrze o tym pomyślałem, bo teraz to ja się nie mieszczę pod klapą bagażnika. Załóżmy, że teraz chcę się wyprostować i jedziemy do góry. Słyszę jakieś dźwięki, jedziemy do góry. No i na tym etapie ja już mogę się wyprostować i znów jest tak, jak było. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden detal. Pamiętacie wszyscy, każdy się z tym spotkał, roleta. Chcemy ją wyciągnąć z auta. Zwykle to jest tak, że tam są takie sprężynki w środku, więc trzeba złapać za taki kawałek plastiku gdzieś tutaj, załóżmy, i następnie w bardzo niewygodny sposób, pod kątem, wyciągając daleko rękę, ściskać to do środka tak, żeby to wyskoczyło ze swoich zaczepów. Generalnie walczyć z tym w taki dosyć mało komfortowy sposób. Tutaj rozwiązano to naprawdę luksusowo. Popatrzcie, wielki uchwyt, podnosimy, roleta się skraca i wychodzi ze swojego gniazda. I ruch w drugą stronę, wszystko staje na swoje miejsce. Brawo, tak powinno być. Natomiast jeśli chodzi o rozwijanie tej rolety, no cóż, jest, nazwijmy to, staromodne, aczkolwiek nie ma takiej drogi tej rolety, żeby ona nie trafiła na swoje miejsce, więc w sumie staromodne, ale skuteczne. Warto też zwrócić uwagę, że roleta jest rozwijana pod pewnym kątem, nie jest ustawiona horyzontalnie. Widocznie inaczej się nie dało, ale delikatnie będzie to o parę centymetrów też obniżać maksymalną wysokość naszych bagaży, przynajmniej na tym pierwszym odcinku bagażnika. No i na koniec zamykamy bagażnik. Jest do tego oczywiście odpowiedni przycisk. Jakby mogło być inaczej. Na początku oferta silnikowa Cayenne składa się z samych silników benzynowych, a więc mamy albo zwykłego Cayenne, czyli V6, pojemność 3 litry i 340 koni mechanicznych. To jest silnik z turbo. Następnie mamy model S, który zresztą testujemy. Wtedy mamy 100 koni więcej, 440 koni, pojemność 2.9 z V6, to jest inna V6, 2.9 z biturbo. No i wreszcie trzeci silnik, bardzo biturbo, nazwany dla niepoznaki turbo, czyli 550-konna V8 o pojemności 4 litrów. Wraz z 8-biegową skrzynią Tiptronic S, to nie jest PDK, uwaga, to jest skrzynia hidrokinetyczna, która lepiej się sprawdzi w terenie. Ten samochód z napędem oczywiście na 4 koła rozpędza się do setki w 5,2 sekundy. Tyle deklarują przynajmniej Niemcy
w dokumentach, natomiast my sprawdziliśmy to w osobnym filmie, zobaczycie test przyspieszenia, jest lepiej. Zresztą i tak miało być lepiej, bo poprzednia generacja Cayenne S była wolniejsza o 0,3 sekundy. Natomiast delikatnie wzrosła też prędkość maksymalna, teraz wynosi 265 km na godzinę i to jest 6 km na godzinę szybciej niż w poprzedniej generacji. To też sprawdziliśmy, nam wyszło 350. Żartuję, oczywiście takich rzeczy nie sprawdzamy. No i wreszcie ostatnia rzecz, czyli spalanie. Nowa generacja Cayenne jest lżejsza od poprzedniej, więc będzie zużywać mniej paliwa. Producent deklaruje, że będzie to 0,6 litra średnio. No więc mogliby to zaokrąglić albo 0,5 litra, albo 0,7. Łatwiej by było zapamiętać, no ale jest 0,6. W każdym razie sprawdziliśmy to dla Was oczywiście w osobnym filmie. Producent deklaruje niecałe 9 litrów w trasie, niecałe 12 w mieście, średnio niecałe nawet 10. Powiem tylko tak, nie do końca to potwierdzamy. Bak standardowo mieści 75 litrów, ale za zaledwie 600 zł można powiększyć go do 90 litrów i z uwagi na apetyt na paliwo zdecydowanie warto to zrobić. Leczek, widziałeś, jak to wszystko jest zachlapane błotem? Chyba ktoś przed nami już tu jeździł w terenie. Jedziemy? Jak pewnie pamiętacie, rok temu testowaliśmy Panamerę, mieliśmy do niej sporo uwag i ja po publikacji już oglądałem ten film, zeszedłem do wniosku, że w cieniu tych wszystkich uwag technicznych zostały wrażenia z jazdy. Ja oczywiście opisywałem, że fantastycznie jeździ i tak dalej, ale wydawało mi się, że to jednak troszkę skrzywdziłem ten samochód, bo nie opowiedziałem tak wystarczająco soczyście. Nie opowiedziałem o tym tak, jak naprawdę powinienem był, biorąc pod uwagę, jak fantastycznie jeździ ten wielki samochód. No i teraz do redakcji przyjeżdża Cayenne i jeżdżę nim już jakiś czas i dochodzę do wniosku, że może i dobrze się stało, że tej Panamery tak dobrze nie opisywało, bo teraz bym musiał się namęczyć jeszcze bardziej, napocić jeszcze bardziej i stopniować te przymiotniki w nieskończoność, bo ten samochód, no dobra, nie chcę powiedzieć, że jeździ o niebo lepiej od Panamery albo od Macana, ale nie widzę, żeby jeździł gorzej. Nie czuję, żeby jeździł gorzej. Teraz powiedzcie mi, jeśli mamy do czynienia z trzema samochodami, no zostawiamy na boku tam 911 i Caymana i Boxstera. Mamy do czynienia z trzema samochodami. Macan, Panamera i Cayenne. To który z tych samochodów... I zakładamy, że wszystkie te trzy samochody jeżdżą porównywalnie dobrze jak na standard Porsche. To który z tych samochodów jest Waszym zdaniem najlepszy? No, moim zdaniem właśnie ten, który ma największy prześwit, najwyżej środek ciężkości, tu możemy mieć 24 cm prześwitu, tak? Który jest największy, który ma największą masę własną i który, no co do zasady, był projektowany jako kompromis albo jako skrzyżowanie różnych cech, różnych zdolności i nie był przewidziany do latania bokiem, tak? I nagle się okazuje, że ten samochód jeździ nie gorzej niż o wiele niższa Panamera i o wiele mniejszy i lżejszy Macan. A więc dla mnie, jakbym miał szeregować według mojego rankingu wow, trzy samochody, które właśnie Macan, Panamera i Cayenne, to Cayenne dla mnie jest absolutnie numerem 1. Jak oni to zrobili? No wiadomo, nowa platforma, lżejsza, nowe możliwości, fantastyczne zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne amortyzatory. To wszystko pracuje na to, że ten samochód staje się nie tylko dobry w zakrętach, ale też jednocześnie bardzo komfortowy podczas jazdy na wprost, kiedy niczego sportowego od niego nie oczekujemy. To jest właśnie super w tym samochodzie, że jeśli jedziemy w trybie sport, mamy tak, możliwość ustawienia zawieszenia, mamy możliwość ustawienia podwozia, czyli właśnie amortyzatorów, ale możemy też zmieniać tryby, normalny, sportowy, sport plus i indywidual. Zauważcie, nie ma komfort, nie ma eko, jest tylko normalny, tak? I w tym normalnym naprawdę niczego mu nie brakuje. Jest komfortowy, jest spokojny, nie jest głośny, jest dosyć taki
niespinające, że tak powiem, kierowcy, tak? Nic tu nie działa zbyt histerycznie, nic tu nie działa zbyt bezpośrednio. Czujemy tylko tyle, ile potrzebujemy w trybie normal. A teraz jeśli przyłączymy to w tryb Sport Plus na przykład, możemy to zrobić tym fantastycznym kółkiem przy kierownicy, to jest naprawdę mega rozwiązanie, pyk, Sport Plus. I mamy tak, najczęściej widzimy na obrotomierzu około 4-5 tysięcy obrotów. Słyszycie, brzmienie jest zupełnie inne. Skrzynia biegów reaguje, czekając tylko na każdy sygnał, aby jeszcze bardziej zredukować. Mamy też, właśnie pojawiło się o wiele więcej pęknięć na asfalcie. Jednocześnie nie jest to samochód oczywiście wciąż działający jak go-kart. Układ kierowniczy wciąż daje więcej informacji, oczywiście, ale wciąż jest godny luksusowego premium samochodu. Właśnie niektóre premium, takie samochody z segmentu premium mają to do siebie, tą fantastyczną cechę, która sprawia, że niby jedziemy odizolowani od drogi, niby jedziemy jakby pod nami była taka gruba pierzyna, a jednocześnie to nie jest pływanie, to jest pewność, kontrola i przewidywalność tego samochodu. I to jest właśnie jeden z takich samochodów, gdzie czujemy tylko tyle, ile potrzebujemy, a w trybie Sport Plus czujemy o wiele więcej, ale wciąż nie jest to wóz drabiniasty. Fantastyczne połączenie i tak naprawdę, jeśli dołożymy do tego jeszcze te aktywne stabilizatory, które sprawiają, te SQ7, tak, które sprawiają, że ten samochód nie raczy się przechylać na zakrętach, to dostajemy samochód, który naprawdę jest o tyle niebezpieczny, można by powiedzieć, że on daje takie złudzenie, że prawa fizyki go tak do końca nie obowiązują. Tak? Podjeżdżamy do ostrego zakrętu, nie zdejmujemy nogi z gazu, skręcamy i nagle jedziemy w zadanym kierunku. Tak? I nie było pisku opon, nie było migania kontrolek, nie było ratowania się, nie było kontry, nie było nic. Po prostu auto pojechało tam, gdzie chciałem i koniec. A że na budziku wciąż zostało, nie wiem, tam o 20 czy 30 km więcej niż rozsądnik nakazuje, i jakoś to zrobili. A jeszcze samochód w ogóle się nie przychylał, po prostu pojechał tam, gdzie chce. Parę takich doświadczeń, parę takich zakrętów i po naprawdę krótkim czasie dochodzimy do wniosku, że to jest samochód, który potrafi wszystko, w związku z tym nam wolno wszystko. Ale to nie jest oczywiście tak i właśnie w tym zakresie ten samochód jest troszkę niebezpieczny, bo świetnie oszukuje prawa fizyki. Oczywiście prawa fizyki są dla wszystkich identyczne i gdzieś ta linia jest dla wszystkich w tym samym miejscu, z tym, że ten samochód bardzo swobodnie i beztrosko wręcz spaceruje bardzo blisko tej linii. Tam, gdzie inne samochody zaczynają się męczyć, tam, gdzie inne samochody boją się zbliżać albo przekraczają ją zbyt szybko, lecąc prosto do rowu, ten samochód po prostu dochodzi do tej linii i nic z tego nie robi. Jeździ tam tak, jakby jeździł spokojnie, na wprost, bez żadnego wielkiego spięcia. Jak to się objawia w praktyce? No cóż, możemy zrobić przy dowolnej miejskiej prędkości test łosia i nic się nie wydarzy. O, popatrzcie, teraz akurat przede mną pusto, za mną pusto. Tym razem pisnęły opony. Samochód nawet się nie przechylał, po prostu pojechał po lewej stronie, a potem wrócił na prawą i dalej jadę. Zero jakichkolwiek dramatów, tak, wrażeń, emocji, nic, nudy, można powiedzieć. Po prostu pojechał tam, a potem wrócił, no bo tak chciałem, no to tak zrobił. Oczywiście trzeba pojeździć dłużej, to nie jest kwestia pokazania jednego testu łosia i jednego ostrego zakrętu, co on potrafi. Najwięcej przyjemności z jazdy tym samochodem jest tak naprawdę podczas takiej zwykłej jazdy, gdzie co jakiś czas pojawiają się sytuacje, że trzeba przyspieszyć, że trzeba mocno wyhamować, że trzeba ostro skręcić i nagle się okazuje, że jazda tym samochodem przestaje być jakby na swój sposób emocjonująca. No bo wszystko to, co powinno było być trudne, nagle stało się łatwe, więc po prostu, tak jak mówię, to auto spaceruje w okolicach tej linii, gdzie prawa fizyki mówią, teraz już tam po drugiej stronie to już jest rów i nawet tego nie czujemy. Po prostu Porsche, a nawet najlepsze Porsche, jakim jeździłem, z tych, które nie są 911 i Caymanami i Boxsterami jeszcze.
Ceny trzeciej generacji Cayenne zaczynają się od około 360 tysięcy złotych za podstawową wersję. SK jest o około 100 tysięcy złotych droższa, dając 100 koni więcej. I jest to może i duża kwota, ale w porównaniu z wersją turbo naprawdę nie jest aż taka straszna. Popatrzcie, turbo jest od Eski mocniejsze o zaledwie 110 koni, a kosztuje 210 tysięcy złotych więcej. A więc mamy do czynienia tutaj z kwotą zdecydowanie powyżej 600 tysięcy złotych, plus opcje, może byśmy nawet dobili do miliona. Więc nie są to tanie samochody i nigdy nie były tanie, a zrobiły się jeszcze odrobinę droższe, dlatego że poprzednia generacja średnio w bazowej wersji kosztowało od 30 do 40 tysięcy złotych mniej. Niemcy tłumaczą, że nowa generacja musiała podrożeć, ponieważ już w podstawowej wersji nowego Cayenne znajdziemy znacznie więcej wyposażenia. Czymże są kwoty takie jak 30 czy 40 tysięcy wobec czynnika opcji dodatkowych? System audio Burmester 30 tysięcy, podsufitka z Alcantary 8 tysięcy, wykończenie wnętrza skórą w dwóch kolorach 20 tysięcy, wentylowane fotele z przodu i z tyłu 10 tysięcy, klimatyzacja czterostrefowa 4 tysiące, adaptacyjny tempomat 8 tysięcy, tylna skrętna oś 10 tysięcy. Tanio nie jest. Można ten samochód kochać albo nienawidzieć, można narzekać na to, że nie zmienił się dostatecznie z przodu albo z boku, można cieszyć się, że wyładniał z drugiej strony, można cieszyć się albo martwić się tym, jak się zmienił w środku, można cieszyć się z jego większego wymiaru praktycznego i tak dalej. I to wszystko będzie miało sens i to wszystko będzie miało swoje uzasadnienie. Ale jest jeden punkt, który jest absolutnie bezsporny i absolutnie na plus. Mianowicie to, jak ten samochód teraz jeździ. Te wszystkie gadżety, ten cały arsenał amortyzatorów adaptacyjnych, aktywnych stabilizatorów, zaawansowanego pneumatycznego zawieszenia, tylnej skrętnej osi, to wszystko składa się w jeden spójny obraz samochodu, który jeździ najlepiej w historii tego modelu. I nie spodziewałem się, że przed tym testem to powiem, ale naprawdę mógłbym taki mieć. Zwróćcie uwagę, że w pierwszej generacji Cayenne miał przypominać 911. Wyszło tak sobie, ale z perspektywy 3 generacji Cayenne naprawdę przypomina 911. Wiecie czym? Że niezależnie od tego, jak dużo się zmieniło od strony technologii, ten samochód wciąż wygląda podobnie. Mi się to podoba. A Wam? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie filmu. Pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia.